Unia Europejska od jakiegoś czasu przekonuje nas, że potrzebujemy małych, plastikowych i elektrycznych samochodów. Ale sądząc po tym, co piszecie w komentarzach pod testami takich aut, to mówicie wprost: sramy na to. Więc dzisiaj będzie coś zupełnie innej beczki. Coś amerykańskiego, coś wielkiego, coś paliwożernego, coś wspaniałego. I pamiętajcie, że jak papież będzie mówił, że tutaj trzeba olej wymieniać co 10 000 kilometrów, to nie. Możecie tutaj lać szlam i do zbiornika z olejem, i do zbiornika z paliwem, a Ram i tak będzie jeździł. Naprawdę się nie mieści w garażu, bo ma 6 metrów długości. Ponieważ waży 2,5 tony. Jest tak szeroki, że na przeciętnym miejscu parkingowym w Polsce, które ma 2,5 metra, zostaje Wam tylko po 20 cm z każdej strony, żeby otworzyć drzwi. Taki jest Ram 1500. I nie Dodge Ram, tylko Ram. Bo w 2010 roku Ram wydzielił się z Dodge'a i stał się producentem, marką samą w sobie, gdzie powstają auta użytkowe, takie jak to cudo. Parkowałem, nie chciałem Ci domu przestawić, wiesz? No to jest drugi dom. Mam teraz 2 domy. Jeden na podjeździe stoi. To jest coś niebywałego, jaki ten samochód jest wielki. Jak przyjeżdżamy tutaj pick-upami, takimi normalnymi, które zdarza nam się testować, no to owszem, są duże i mieszczą się w garażu, ale z każdej strony zostaje dosłownie po piczy włos, jak zamknę bramę. A tutaj wystawało pół maski. Nawet, został delikatny ślad tutaj. Ale właściciel się nie pogniewa, ma jeszcze 18 różnych innych samochodów, a ten jest jego po prostu ciągnikiem, można powiedzieć, samochodem do pracy, do tyrania w terenie. 2023 rok. Nie, on to kupił, bo stwierdził, że nie ma czym crossów wozić, więc... No mówię, auto do roboty. Musi wozić do roboty crossy, a robota polega na tym, że spędza wolny czas jeżdżąc sobie na crossach, bo biznes sam się robi. I tak trzeba żyć, moi drodzy. Czego Tak nie dokładnie rozumiecie? trzeba, tak dokładnie trzeba żyć. I kupił Rama nie zwykłego, tylko kupił Rama w wersji limited, a to oznacza naprawdę w zasadzie wszystkie opcje, jakie można sobie wymarzyć. Ten samochód owszem miał też wersje specjalne, jak TRX, jak choćby ten Ram, jak on się nazywał, ten taki jeszcze bardziej terenowy, wiesz, wielkie koło terenowe, różnego rodzaju dodatki, takie offroadowe. Rebel, o Rebelu mówię. No dużo było tych odmian. Tutaj offroadowa, tutaj bardziej usportowiona. Niektóre miały nawet silnik rozwiercony do ponad 6 litrów i 702 konie mechaniczne, co jest absurdem w tego typu samochodzie. Niemniej budzi respekt, jak się pojawia na drodze. Generalnie jak parkujesz pod dyskontem, to parkujesz dyskontem pod dyskontem. Zajmujesz 3 miejsca parkingowe, ale najlepsze jest to, że jak masz BMW i zajmiesz 2 miejsca parkingowe, to każdy robi Ci zdjęcie. Jak Rama zaparkujesz na 3 miejscach, to każdy mówi: to musi być gość. Nie? Tobie wolno generalnie. tak. Dopóki nie jest to niebieskie Nikt miejsce, Ci uwagi nie zwróci. to jest okej, nikt Ci nie zwróci uwagi, nawet jak masz 1,60 m i brzuszek. Zabiję ci ty telewizyjny. Nie ma Rama niestety na Findcar, sobie wyobraź. Ciekawe czemu, nie? Zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Te samochody mają tak zwanych autoryzowanych dealerów i w Polsce też jest sprzedawany ten samochód przez 1 czy 2 dealerów oficjalnie, ale ich na Findcar nie ma, natomiast na Findcar są tylko auta od autoryzowanych dealerów. Jest 120 czy tam 130 różnych pick-upów również, nowe i używane, ale wszystkie tylko od dealerów, pamiętajcie. Generalnie wszystkie marki, wszystkie modele, samochody osobowe, samochody dostawcze, pick-upy, kabriolety, coupé, surupé, limuzyny, najwięcej oczywiście SUV-ów, bo takie mamy czasy, ale ponad 20 000 aut dostępnych od ręki, sprawdzonego źródła, czyli tylko od autoryzowanych dealerów, więc wpadajcie na naszą platformę findcar.pl i buszujcie. A my będziemy teraz buszowali tutaj, pod tym, co jest z przodu, czyli Dobra, pod maską. poczekaj. 2000... Co? Poczekaj. Co? Masz taką małą drabinkę? Może na pneumatyce go trochę obniżymy. Ale jaki mam stopień, widzisz, tu nie potrzebuję drabinki, patrz pan. Ale zobacz. No tak, i to jest Zepsuło, właśnie... już się zepsuło, już się nie Nie, chowa. poczekaj chwilę. A, to chwilę trwa. Bo on nie wie, czy ty jednak wejdziesz, czy nie wejdziesz, no. No nie, wchodzę, proszę bardzo. I tu to jest samochód, w którym z tego typu udogodnienia korzystam. No właśnie. Nawet ja, mając 1,95 m. Otwórz maskę. Obniżyłem. O, i teraz nie potrzebuję stopnia, ale i tak się wysunął. Ale niżej siedzi, i to wyraźnie niżej siedzi. I no. sobie wyobraź, A. że aby zaoszczędzić tutaj
dosłownie 2 łyżki paliwa na 100 km, to jest to pierwszy RAM, który po pierwsze ma technologię hybrydową, to się nazywa e-torque w tym wypadku, czyli 48V akumulatorek. To jest to. Ale oprócz tego jeszcze ma, mój drogi, aktywny spoiler tutaj Ma. pod spodem. On się wysuwa przy większych prędkościach, tam jest głęboko schowany, żeby Przy poprawić prędkościach aerodynamikę. autostradowych. I na pneumatyce obniża się, jak jedziesz przy prędkości autostradowej, o całe 1,5 cm. O tyle. Taka krowa, która ma 2 metry wzrostu, się o 1,5 cm obniża i wtedy 2 łyżki paliwa mniej spalasz. Ale ma też coś, co w Volkswagenie nazywa się Cylinder on Demand, w grupie Volkswagena, ACT. a tutaj się to nazywa trochę inaczej, ale też odłącza cylindry przy spokojnej jeździe. Tak. Chemii. To no już co? tylko slogan to chemii tutaj, bo to oznaczało hemispherical, czyli w latach 60. takie półkoliste komory spalania. Teraz one nie są półkoliste, ale nazwa pozostała. Zobacz, ile tu jest do tego silnika. Wiesz co, Jak pierdzielniesz w drzewo, to silnik pozostaje nienaruszony. Ewentualnie musisz zrobić sobie w chłodnicę. drzewo, ty kosisz pół lasu temu. Ale zobacz, ile tutaj jest. To jest 70 cm od zderzaka przedniego, czy tam od grilla, do momentu, gdzie zaczyna się silnik. To Tak, jest, i kurwa, mało- Piotrek, pół metra. Mało tego, zobacz jeszcze między chłodnicami a silnikiem, ile jest miejsca. No to dobrze, warto kupować powypadkowe ze Stanów, Wtedy- bo silnik jest nienaruszony. Tu- Wtedy nie masz pół przodu, ale w ogłoszeniu nadal jest napisane sprawny jeżdżący. Sprawny jeżdżący, no. Nie no, ale zobacz, mało tego- zobacz, to jest miejsca. I stary, i się nie mijają z prawdą. Nie. Tu cokolwiek, żeby zrobić, no to bez drabiny nie podchodź, nie? No weź, ale tu przecież nie ma, Piotrek, co robić, no. Co Słuchaj. 10 tysięcy olej, nie? Co 15. Tak, co 15 tysięcy olej. Tu mamy skrzynię ZF-a 8 HP, czyli wymieniamy olej co 80 tysięcy średnio, więc też dobrze to zrobić. I uwaga, no robi robotę tutaj ta skrzynia. Robi robotę. Ale też nie jest to skrzynia, którą robi ZF, tylko robi ją RAM na licencji ZF-a, czyli dostarczane są części, oni składają to sami sobie robią oprogramowanie. Niemniej jest to renomowany producent. Renomowany producent, jak producent najbardziej. zrobił tutaj też skrzynię rozdzielczą, czyli zrobił Borg-Warner, czyli też jest niemiecka, czy tam austriacka, chyba austriacki. No, skorzystali z dobrych podzespołów, tak? Tak, ale silnik zrobili sami. No ale zrobili go I ma sami pewne od lat mankamenty. 50. i W zobacz. przeciwieństwie do tego, co się mówi powszechnie, czyli że pancerna jednostka wszystko zniesie nie do zajechania, to jednak trzeba o nią odpowiednio dbać. Bo No przede wszystkim wymieniać olej. A jeżeli oszczędzasz tutaj na, Czyli na, poznaniaczysz. na oleju, Albo krakowiaczysz. tak, bo wydajesz na paliwo, no to możesz przytrzeć wałki rozrządu. To jest taka trochę pięta heilasowa tego Heilasowa? silnika. Heilasowa. all right. I zdarzają się przypadki, że urywają się szpilki na układzie przy kolektorze wydechowym. Jak szkoda. No, a to są dosłownie pierdoły, wiesz Nie, co? to się zdarza dopiero po 700 tysiącach kilometrów przebiegu i jeżeli Plus olej minus, w tym plus czasie był minus, wymieniany plus tylko minus. raz. No jeżeli wymieniasz wszystko na czas, mówię tutaj o filtrach, świece, oleje w skrzyni, oleje w dyfrach i tak dalej. Przy czym zaznaczam, że jeżeli mamy tu skrzynię ZF-a 8 HP, no to masz zestaw normalnie z Europy dostępny, jakby wszystkie części Znaczy możemy mało tego, kupić, do tak? tych samochodów są części. Te auta są tak popularne w Europie, że nie czeka się nawet na zderzak, nie wiem, 2 miesięcy zanim przypłynie z USA, tylko jest- idziesz i wszystko jest kupujesz naprawdę go od dostępne. ręki. I to nie są też jakieś spektakularne koszty. Oczywiście są takie elementy, które swoje kosztują, ale eksploatacja samego silnika, biorąc pod uwagę, że to jest V8, że to jest duża pojemność, chociaż wolno ssąca, to nie jest jakaś Filtr oleju spektakularnie droga. 40 zł. No, dokładnie. Filtr powietrza powiedzmy około tam 100-110 zł. Ale jaki to jest filtr powietrza? Człowieku, jest- jak w Boeingu. Słuchajcie, tutaj odkurzacze przemysłowe takie mają mniej więcej, nie? Takie wielkie i butne, co się na dachach stawia. Dla porządku, tak. 395 koni i około tam 560 paru newtonometrów, więc ma co ciągnąć ten samochód, Ma. przy czym ta cała elektryka tutaj nie dodaje mu koni mechanicznych, to jest 395 koni silnika spalinowego, ta elektryka ma go tylko wspomagać podczas ruszania, czyli odpowiadać tak naprawdę za płynniejszą pracę systemu start-stop, żebyśmy nie smrodzili na skrzyżowaniu. Nice, nie? Bardzo ładny, wiesz co, i ten lift, który tutaj przeszedł ten Tak, to samochód. trzeba powiedzieć, bo to jest 2023 rok, czyli końcówka poprzedniej generacji. 5. generacji. 5., ale Piątej. licząc razem z Dodge'em Ramem, bo jak Tak. liczymy już samego Rama, to jest druga generacja. Druga generacja. Od Więc jak tak na to 2008? spojrzymy, to jest czyli 5. i druga generacja. 5. i druga. Ale fajne mamy tutaj elementy poza tym progiem, który nam się wynurza, takie jak to, zobacz co tu jest napisane. Rambo. Tak.
Rambo. Ale- To jest a wiesz czemu tu jest napisane Rambo? Bo tutaj Rambo w tym samochodzie woził swoją broń. Zobacz, to idealnie wygląda na jakąś solidną broń maszynową, nie? AR jakiś tego, no? Nie, to jest Rambox. Tu o X, kurna, Generalnie zakryłem. to też nie Baranie. jest w standardzie. To też nie jest w standardzie. Nie, to jest ale zamykane. jest w naszej wersji Limited i to jest bardzo fajne, bo to jest szczelne i tu można na przykład sobie to wypełnić, mój drogi, wiesz czym? Lodem, ponieważ tutaj masz kanał spustowy. Jak to sobie wypełnisz lodem, to tutaj sobie na pikniku wstawiasz browarki, oczywiście 0%, podkreślamy. No chyba, że zostajesz na noc, to nie muszą być 0% i tu one sobie są zamknięte, upał im nie straszny, chłodzą się, chcesz sobie wyjąć, pyk, wyjmujesz, zamykasz, jak się lód rozpuści, to tylko ten kanał spustowy tutaj otwierasz i wszystko na trawniczek wylewasz. Świetne, co? Ewentualnie, chyba że chcesz, nie wiem, stopy opłukać, albo wyobraź sobie, że złowiłeś ryby i chcesz przetransportować na chatę, nie? Otworzyłeś sobie klapę, Ale usiadłeś, żywe, wędka, cyk. I tutaj wlewasz wodę, rybki żywe do środka, karpia dowozisz na Wigilię, rozumiesz? Co to patrzysz? Wiesz co to jest? A ja nie wiem jeszcze co. Nie wiem. O, jak ci guma, jak ci strzeli, zestaw naprawczy do kół. Widziałeś? Myślałem, że to przestali produkować w latach 70., a to dalej można kupić? I ja pitole. To jest czat. Bo to oczywiście udźwig tego to standardowo dla rama jakieś 7 ton. Na pakę tutaj nie zapakujesz ponad tony. Zapakujesz 800-900 kg zależnie od wersji, a to dlatego, że ram w naszej wersji ma nie tylko pneumatykę, ale z tyłu ma sprężyny śrubowe, a nie, jak najczęściej bywa w pick-upach, pióra. To oznacza mniejszą ładowność, ale oczywiście zdecydowane lepsze właściwości jezdne. Nie musisz tutaj na pakę ładować dodatkowych 200 czy 300 kg cegły albo kamienia, żeby ten samochód się prowadził. Nie jak wózek sklepowy, w którym odpadło jedno kółko, tylko po prostu jak samochód. I teraz tu, kurna, teraz będzie zagwozdka. Nie, no weź to, no co ty robisz? Nie umiesz? Co ciągniesz? Wiesz, że nie masz instrukcję. No mam instrukcję. Wduś to. Jak ty masz to wduszone? Ale rób to. Ja to jestem tutaj od intelektualnej pracy. A tu wduś, dobra, okej. No i co? Minus- Ile tu jest litrów pojemności? Dawaj walizki. Nie no, Minus jest żartuję. tego Nie chcę wszystkiego. sobie ubrudzić walizek. Minus tego jest, że jak chcesz to zdemontować, coś tego, to trzeba to generalnie wyjąć. Ale plus A jest... są opcje tutaj tej paki, że masz Podnoszoną do góry też taką. taką podnoszoną do góry, albo w ogóle zwijaną taką i zostaje tutaj na tamtej. A tu masz taką też możliwość. jest jeszcze druga opcja, Zabieraj tak. paluchy. Bo to jest jeden sposób otwierania. Poczekaj, Zobaczymy, do tego zatrzasnę dojdzie. to Intelektualista. podwójnie, bo jest jeszcze drugi sposób otwierania. I ten sposób otwierania to jest taki, że leci nam to wtedy na boki. Tutaj sobie Oglądam na też YouTubie. to otwierasz. No niestety nie ustawia się to pod takim kątem jak w dostawczaku, że możesz to wygiąć w drugie mańkę, bo tutaj są oczywiście światła, reflektory i nie jest to na takich zawiasach wnikających do środka przestrzeni bagażowej, ale na przykład jak chcesz wtedy widlakiem podjechać i tutaj od razu głęboko wsadzić coś, na przykład paletę, kostki brukowej albo cokolwiek innego, to możesz to od razu zrobić na pakę, a potem sobie to tylko zamykasz, cyk i sobie otwierasz to w ten sposób, żeby na przykład Ewentualnie sobie tutaj możesz usiąść. sobie tu wyłożyć folią, nalać wody i mieć basen i jak wtedy chcesz tylko wodę spuścić, to nie otwierasz całej, tylko No, ale nie sądzę, żeby to było aż tak bardzo szczelne i tak dobrze szczelne. Jak włożysz Natomiast zdarza się, że nieszczelne jest to, czyli trzecie światło stopu i wówczas woda dostaje się do kabiny. Zdarza się to i to wcale nie tak rzadko, ale to wiesz, wystarczy trochę silikonu technicznego, obij, pistolet, 9 zł, pyk, pyk, pyk dookoła. To jest ram. Całą kabinę odkręcić ją od ramy, kupić Kamilę? sobie drugą. Odkręcałeś kiedyś Kamilę? Kabinę? Czy Kamilę? Weź no to uduś, zaduś, wduś, czy jak to tam mówiłeś. Zanim ja tutaj wsiądę, to kolego sympatyczny, wyjmę tego dywana, ale jaki on jest solidny i porządny. Jakby tu świnie ktoś woził normalnie. I patrz. Chcesz do przedpokoju? Taki? Nie, chciałem coś pokazać, bo to jest bardzo fajna rzecz, która niestety często ulega uszkodzeniu, jak sprowadzacie samochód ze Stanów Zjednoczonych, bo jak widlak wjeżdża pod samochód, żeby go podnieść, załadować na kontener, to niestety to zostaje często połamane i to akurat nie jest tania rzecz, bo jedna taka kuwetka, ona jest wyjmowana, potrafi kosztować parę
stówek dobrych, tak z 1000 parę złotych, nie? A, złotych, nie baksów. Złotych. Co ciekawe, wtorek, godzina 21. Mamo, linijkę miałem na jutro przynieść na matematykę. Wyjmujecie kuwetę, masz synku, proszę bardzo. Tutaj jest w centymetrach, a tutaj powiedz, że jeszcze w calach przyniesłeś pani matematyczce i ma linijkę. przy okazji może do jabłka. kartki papieru, cyk, odrysowuje i tyle. Fajne urządzenie, nie? I to często pęka. Najczęściej to nie ta kuweta, tylko właśnie ta tutaj, bo to jest tylko wkład i jak to nam pęknie, to trzeba parę stówek za wymianę zapłacić. Ale patrzcie, jest, drugie jest z tamtej strony. A to nie koniec schowków z tyłu, bo proszę bardzo, możecie podnieść sobie siedzisko i tutaj pod tylnymi fotelami również jest miejsce na przechowywanie jakichś gratów. Przepraszam Cię bardzo. Możesz tutaj swoje papieskie insygnia wozić na przykład. O, tutaj widać, że coś jest, co to jest? Auto hack. A, hack, bo tutaj na hack można sobie dopiąć przyczepkę o skromnej masie 3,5 tony, ale to w Europie, bo w Stanach są wersje, które 5800 nawet ciągną za sobą, to do 5800 dodajcie 3 tony 400 razem z pasażerami i z towarem na pacę, no to macie prawie 10 ton, zestaw 10 ton i czymś takim w Stanach można jeździć na normalną kategorię samochodu sobie osobowego. ciężarówkę. A tu już u nas trzeba mieć w Europie na ciężarówkę. I to jeszcze właśnie jakoś się tak robi, o w ten sposób można i co by tutaj odkurzyć. No generalnie możliwości stary jest tutaj całe mnóstwo, nie? No i to oczywiście jeszcze jak chcecie mieć bardziej pochylone oparcie, to sobie regulujecie w ten sposób. No i teraz możesz wsiadać do przodu. Siadaj. No tak to siedzę tutaj jak na ławce w parku. Gdzie? Dobrze, tyle miejsca chciałem. Ja rozumiem, że nie muszę przestawiać fotela. Nie musisz przestawiać fotela. Dużo masz miejsca? Ja ile mam miejsca? To Powiedz jest, mi, w którym samochodzie ja mogę siedzieć o tak? to jest crew cab tak zwany. Crew cab oznacza, że to jest taka prawidłowa, podwójna kabina zapewniająca mnóstwo komfortu także pasażerom jadącym z tyłu. Więc jak sobie taki pasażer w kapeluszu teksańskim tutaj usiądzie, przed nim siedzi jego karypel, to jeszcze ma mnóstwo miejsca na ramiona, ma sporo miejsca na nogi, mnóstwo miejsca nad stopy, jest nawet miejsce nad głową. Jak woli siedzieć jak na ławce w parku, to miejsca na nogi ma jeszcze więcej. Siedzi tylko trochę bardziej spionizowany. Ale jak chce się przewietrzyć, to nie tylko otwiera sobie boczną szybkę, tylko elektrycznie otwierana również jest ta szyba, ale ona jest otwierana Tu, z tamtej strony. Dokładnie. Masz możliwość mieć 2 zimne łokcie. Dwa zimne łokcie. Tu masz jeden, tu masz drugi dokładnie. łokieć zimny. Weź odtwórz mi tą szybę tutaj. Odpal go. No to szybę to masz ty tam już. O. Ja mam tylko O. tutaj dom. I teraz jestem królem Teksasu. Takiego polskiego Teksasu, czyli Grodziska. Mam jeden zimny łokieć i drugi zimny łokieć. I se tak rozumiesz, jadę jak ten król. I tutaj mamy jeszcze 2 głośniki i to systemu, uwaga, Harman Kardon. Nie jakiś tam Alpine jak się zdarzał. Karbon? Nie, Carbon nie. Harman Kardon, prawdziwa skórzana tapicerka i zrobiono z niej nie tylko to, na czym siedzisz, ale także to, na co patrzysz, ponieważ tył fotela w wersji Limited też jest obszyty skórą, jest kieszonka, są przeszycia, to wszystko wygląda po amerykańsku, to nie jest jakoś specjalnie wyrafinowane. Dodatkowo, takie teksańskie przeszycia, każdy robi jakieś gdzieś tam małe rąby, wiecie, jakieś tutaj w pepitkę i w ogóle, a w Stanach po prostu ściek tak jak leciała maszyna, jak było im wygodnie i powstał taki wzór dzikie węże, nie wiadomo co to do końca jest. Klimatyzacja, tutaj z tyłu nie ma takiej trzeciej strefy, którą moglibyśmy sterować, ale jest wentylacja fotela, ogrzewanie fotela. 2 razy po 2 gniazda USB, bo jakbyś nagle się okazało, że wziąłeś tylko kabel USB zwykły, to masz takie gniazdo. Jakby się okazało, że wziąłeś tylko USB-C, to też masz takie gniazdo. Czyli 4 razy po 2 Bo razy. Amerykania być głupia i on nie wie, co to jest za kabel i do czego, to tutaj mu zrobili wszystkie gniazda i nawet jeszcze masz gniazdo takie, do którego możesz sobie podłączyć ładowarkę, jakby Amerykanin nie wiedział, kurwa, do czego jest ta końcówka, to jeszcze dostał takie gniazdo, do którego może normalnie ładowarkę podczepić. I nawiewy są tutaj, w boczkach nie ma żadnych nawiewów, są tylko te centralne, ale tu zobacz, nawet trzecia osoba jak siedzi, to mordo, to jeszcze ona ma Ale dodatkowo zobacz, jakie to ma miejsce, nie? no, ma normalnie z podnóżkiem, rozumiesz? Tam syry i jedziesz, jak król. Ja jeszcze wszystko widzę przez przednią szybę, mi stopy moje wielkie nie zasłaniają. I mam idealnie daszek szklany nade mną. No, chłopie.
To się już przecie nie zdarza w żadnym europejskim samochodzie. A teraz jak tak przesunę, to już w ogóle komara można przyciąć. Ja cię kręcę. Obecnie to jest jedyna rzecz, jakiej zazdroszczę Amerykanom. Nie tylko tego, że mogą to kupić, tylko tego, że mogą tym jeździć. I mają do tego dostosowane swoje drogi, miejsca parkingowe i to też już nie są czasy samochodów amerykańskich, które były po prostu tandetnie wykonane. Z hamowatego plastiku, z najgorszych materiałów, który się rysował od samego patrzenia i wystarczyło raz trzepnąć drzwiami, żeby wszystko poodpadało. Zobacz, to jest skóreczka tutaj na podszybiu, przeszyta ładnie, jest wstawka drewniana, jest znowu muje dzikie węże poprzeszywane. Tutaj nawet skórka, to wszystko jest solidnie zrobione. O, no to troszkę może mniej, jak się tak wali. Nie pokazawszy w aucie, przecież podłokietnik pokazuje, nie? No to tak wygląda podłokietnik w ramie. To nie jest tak naprawdę podłokietnik. Wiecie, Volvo ma taki system, że jak przewozicie dzieciaka, to wbudowany jest poddupnik w fotel i dokładnie tak jest w tym wypadku. Tu po prostu siada dzieciur i dzieciur ma jeszcze lepszą widoczność do przodu. Mało tego, to jest dla dziecka, ale jeszcze ma wbudowany nocnik. Bo dokładnie, bo wtedy się podnosi to dziecior, pyk, dwójeczka i nie musicie się zatrzymywać nigdzie. Kocham inne auta. Mam dla Ciebie złą wiadomość. Dzisiaj Ty siedzisz na fotelu pasażera. Jaki masz statyw na telefon, na kamerę? Ja długo nad tym pracowałem, to nie jest takie, wiesz, od wczoraj, no. Jedziemy w trybie 2WD, no bo jest suchutko. Można sobie tutaj włączyć 4WD auto i też jechać sobie w tym trybie spokojnie i bezpiecznie i go używać na suchym, bo on wówczas będzie dołączał nam przednią oś tylko wtedy, kiedy uzna to za stosowne. Jest też taki stały napęd 4WD, jakiego sobie włączymy, to oczywiście mamy... O, nie to chciałem. To oczywiście wówczas mamy na stałe spięte przedni i tylny przez skrzynkę rozdzielczą. Obie osie, natomiast musimy go na pewno obniżyć, bo teraz jedziemy w trybie mocno offroadowym. No to nawet czuć, że jesteśmy nawet bardzo... czuć, nie? Bo bardzo, jak tak. piłeczka kauczukowa zaczyna na najmniejszych nierównościach nam drżeć. 2023 rok. To jest ważne, bo wtedy samochód przeszedł lifting. Troszkę zmienił się przód, ale bardzo zmieniło się wnętrze. Stało się bardziej luksusowe, dostało nowe multimedia, dostało też cyfrowe zegary, których nawet w roczniku 2021-2023 nie uświadczymy. A tutaj już w pełni cyfrowe, oczywiście można tam sobie zmieniać to, zmieniać tamto, konfigurować, sprawdzać i tak dalej. Nawet jeżeli samochód przyjedzie z rynku amerykańskiego, to można prosto i niedrogo spolszczyć całe menu w multimediach i będziemy mieli w języku ojczystym wszystko napisane, jest bezprzewodowe Apple CarPlay, jest bezprzewodowe Android Auto. No i mimo tego, że została większość funkcji umieszczona w tym ekranie, to nadal mamy sporo fizycznych przycisków, szczególnie tych na przykład odpowiadających właśnie za napędy, czy za podłączanie przyczepy, bo jak mamy hak, to tutaj jest całe kompendium przycisków i pokręteł służących do podczepiania przyczepy i jej ciągnięcia. Ale nie tylko tu, bo tutaj też mamy kupę przycisków do otwierania szyby tylnej, szyber dachu i innych opcji, łącznie tutaj z opuszczeniem tylnej klapy. Żeś się Czułem się, no. To teraz Nawet mamy asystenta i SOS. To teraz Państwu pokaż konsolę centralną, bo tutaj to się dopiero dzieje. Tu mógłby być śmiało trzeci fotel i wiesz, że są takie wersje? Tak. Gdzie masz z przodu trzyosobową taką a la kanapę i tutaj może siedzieć jedna osoba. My mamy oczywiście komfort. I co my tu mamy ciekawego? Chusteczki. Mamy chusteczki. Mamy chusteczki, tak, mamy tu chusteczki. To jest nie wszystko, bo podnosimy teraz całą górę i to jest tutaj też bardzo fajna rzecz. To jest świetne. Bo mamy tutaj trygonometrię, system wzory, metryczny. wszystko, więc jakby Wam czegoś zabrakło, albo byście nie mieli dostępu do internetu, to możecie sobie tutaj skorzystać z tego. Ty, powiem Ci, że większość samochodów jeździ po autostradzie gorzej niż ten jedzie tutaj po tych dziurach i łączeniach. Daj mu trochę miodu. Ja Cię kręcę. Nie no, coś tu ludzie mieszkają, psy biegają, dziecko Ci wyskoczy. Zgodnie z przepisami, Panie, trzeba. Jak się Pani oglądała? Widziałeś, jak się Pani oglądała? Co to za czołgiem?
No i powiedziała do męża, ale wielki! Widziałem Poznała go. się na tobie. A, widziałeś? Nieoznakowani pochodźcy. BMW. O, wiesz? Widziałeś? To chyba ten asystent tutaj nam podpowiedział. Także to mamy jedną opcję tego schowka, który jest wielki. Ja myślę, że tu spokojnie można było wystawić lodówkę taką. Powiem ci, Nie? jechanie tym samochodem po takiej drodze zwykłej porównałbym do przeciskania się z wózkiem pomiędzy paletami w Biedronce. To jest, A to dobre dokładnie porównanie. takie, to jest dokładnie takie uczucie. Ja w ogóle nie widzę tutaj, jak jadę, to nie, jak patrzę na przód tego auta, to nie jestem pewien, czy ja się na pewno mieszczę na swoim pasie ruchu. Wydaje mi się, że Tu tutaj mamy jeszcze jedno od gniazdko. krawężnika mam centymetr i już muskam pasy rozdzielające pasy ruchu. No jest taki trochę... Gubisz się trochę, nie? Trzeba chwilę pomyśleć, zastanowić się, gdzie ty faktycznie jesteś na tej Że jezdni. jaki Bo... on ma wielki ten schowek. Mówię, że tutaj. wielgaśny, Ale oprócz no. tego, patrz, jeszcze tutaj masz, masz tak już. ile monet! Mamy Człowieku! monetki. Właściciel już za test nam zapłacił w tych monetach. Moneta. Ale jeszcze Złoty. uwaga, zamykam teraz, przepraszam bardzo. Jak nie chcesz, żeby ktoś zobaczył te monety, to możesz zakryć je Wszystko. tak, ale jeszcze Na możesz równo. je schować tam głębiej, bo to sobie przesuwasz. Tutaj pod tą klapeczką masz 2 uchwyty na kubki, a jak to sobie przesuniesz, to jeszcze jeden tutaj powstaje taki duży schowek. Tu są uchwyty na telefony, chociaż mój akurat tu nie wchodzi, Jest za to duży, go blokuje. ale ma ładowanie Ale- indukcyjne. Ma. Działa. Twój będzie się ładował. Mój jest trochę niższy, a może przez kandonika nie działa. Tu jakaś półeczka dodatkowo. Znowu po 2 razy podwójne gniazdo USB. O, patrz. I mamy tu niżej też gniazdo. To jest wiesz na co to jest dowód? Na co? To jest dowód na to, że jak parkujesz tym samochodem w centrum, to musisz wykupić 2 miejsca parkingowe. A, no, Tylko czemu jedno, powiedz mi, jest z placu bankowego, a drugie jest z autostrady? no to wyjdź i zobacz dlaczego. Icebreakers means. No i tu jeszcze mamy kolejne gniazdo takie zwykłe. Nie, to nie jest gniazdo zapalniczki, znaczy też nie jest zwykłe, bo to jest zwykłe to system jest amerykański, amerykańskiej czyli to jest kostki, tak? 110 V chyba, tak? Tak. A nie 230. Gniazdo zapalniczki jest tutaj na szczycie 115 deski. dokładniej. Na O. szczycie deski rozdzielczej, ale tu na przykład jest kolejna półeczka, a tam jak zaczniesz naciskać, to przed pasażerem jest jeden schowek górny, a tam ten, do którego nie A, mogę tu mamy. dostać, jest drugi. Musisz podejść. Możesz wstać i podejść. Żeby go tutaj. otworzyć, to muszę wysiąść z auta, zrobić kółko, otworzyć go, Tak. wyjąć co trzeba i wrócić z powrotem. Nie jest za duży ten schowek oczywiście, bo tam jakieś pierdółki. Ten schowek tutaj przede mną też nie jest jakoś za duży, ale jakieś tam, nie wiem, dropsy czy coś. Chociaż pewnym, wiesz, jak się patrzysz, to gdybyś tego nie nacisnął, to byś myślał, że tu nie ma tego schowka, nie? Jest tak zabudowany tutaj. Jest Zostanę przy cyferłapka. nawiązaniach marynistycznych. Jak jeździsz na co dzień zwykłym samochodem, to jest tak, jakbyś płynął sobie małą łódeczką wiosłową, ewentualnie małą zwinną motorówką. No tu jesteś już A wsiadasz kapitanem. się tutaj i jesteś już kapitanem statku. I naprawdę można się w tym samochodzie tak poczuć, że nagle dostajesz do rąk narzędzie, w którym możesz się zgubić. Ten samochód powinien mieć 2 systemy nawigacyjne. Jeden system do nawigowania po drogach, a drugi nawigowania po jego wnętrzu. Podoba mi się to, że czasami wiesz, jak bywa z samochodami. One bywają gigantyczne z zewnątrz, duże po prostu, monstrualne, ale wsiadasz do nich i gdzieś ta przestrzeń cała ginie. I siedzisz i się łokciami weź na podłokietniku, nie? Ale wiesz, chodzi nawet o takie rzeczy właśnie jak mnogość schowków, skrytek, miejsc na butelki, szufladek, półeczek, gdzie możesz pomieścić różnego rodzaju graty. Tu po prostu czujesz, że to wszystko zostało zagospodarowane pod kątem praktyczności. Nie po to, żeby wozić powietrze, tylko wozić kupę gratów. Ubłocone gumiaki dzieciaków, rowerki, kupę pierdół, psa, łopatę, grabie, Trumnę, też stół bilardowy, stół bilardowy, tak. lodówkę. Owszem, w porównaniu z samochodami europejskimi, nawet japońskimi czy koreańskimi, jest to takie siekierą ciosane, można powiedzieć. Bardziej siermiężne, bardziej takie flintstonowe, jak lubię to mówić. No ale to W tych nic, samochodach nie podoba ci się? europejskich podoba mi się. Właśnie o właśnie, to jest chodzi, coś że to jest innego. taki teksański styl. Mnie tutaj brakuje teraz tylko prawdziwego szluga, brakuje mi kapelusza i broni za pazuchą. I wtedy czułbym się naprawdę jak w Albo domu. nie szluga, tylko cygara. No, też może być. I jeszcze na masę takiego rogu od bawoła, Od takiego, bawoła. nie? Takiego zabudowanego, nie?
I zobacz, ta V8. Słyszysz pan? Tak, i wiesz co mi się w niej podoba? Że ona nie jest taka głośna, w sensie Nie, tu w ogóle jej nie słychać. Nie piłuje tak tej mordy tutaj, nie jest chamska, tylko jest przyjemny ten dźwięk tej V8. Tak, nie? ale już Taki- jedziesz taki- 80 na godzinę Już nie i słychać. jej nie słychać, ale już słychać szumy powietrza. Ciekaw jestem bardzo, jak będzie na ekspresówce, bo chwali się RAM, że tutaj zastosował system ANC, czyli ten znany ze słuchawek. Jak bierzesz je do samolotu, to one izolują całkowicie dźwięki otoczenia i podobno tutaj w tym samochodzie jest system ANC i ma on teoretycznie gwarantować, że we wnętrzu przy prędkościach autostradowych jest tak cicho jak w limuzynach, czyli w okolicach 66-67 dB. Szczerze, jak tu będzie 69-70, to uznam to na tej naszej betonowej nawierzchni za bardzo dobry wynik, bo teraz nic na to nie wskazuje. Tutaj słyszę po prostu, to nie są takie ordynarne szumy, żeby gdzieś świszczały uszczelki, czy żebyś słyszał, że gdzieś się dostaje tutaj powietrze do środka, ale słyszysz, nie? Słychać, aczkolwiek ja myślałem, że to będzie bardziej słychać. To ja myślałem, że mniej. Ty myślałeś, że mniej, a ja myślałem, myślałem, że że bardziej, jak nim jechałem, bo nie wiedziałem o tym, że A on ciekawe, ma ten czy ma system. europejskie stacje. Z dwóch rzeczy, które można tu przekodować Tak? i dobrze byłoby to zrobić, Głos w tej nie sprawie składają zabrał się sam po ten- zamknięciu samochodu lusterka same. Tylko trzeba to Na zrobić tym etapie nie jesteśmy w guzikiem. stanie jeszcze. I nie można tego ustawić sobie gdzieś I tutaj? nie można tego ustawić, trzeba to przekodować w komputerze. ty mówisz? Podobno. Tak mi tu powiedział Krzysiek. Naprawdę? A druga rzecz, która go tutaj irytuje, No, to jest kaganiec tu w tym samochodzie. kaganiec. Tak. A jakiż to jest niby kaganiec? 170 na godzinę, więcej nim nie pojedziesz. No kurna, a domem na kółkach, a faktycznie jest 168 na No zegarach. ale błagam cię, no pokazuje. 170 A on chce domem na jechać. kółkach. No chcę jechać. Gdzie? Ja się pytam, gdzie? Gdzie, mordo, gdzie on chce jechać z taką prędkością? Słuchaj, ale są plusy z tego co widzę, bo Bo ja sobie wyzerowałem, wiesz? wyzerowałeś sobie Tak, i teraz. całe 16,9, ale tu mamy kamerę, wiesz, nie musisz Dobra. mi tutaj zaglądać. Tak? Nie muszę. Nie muszę. Bo jak ja dzisiaj ten samochód zabierałem, no to mnie tam pokazywało 19,4. I naprawdę myślę, że to jest takiej normalnej jazdy, a nie z szaleństw. Tak, nie, no normalnie. Natomiast samochód. ten silnik też świetnie znosi instalacje gazowe. On jest wolno ssący, on nie jest jakoś specjalnie... O, dzika zwierzyna. O, dziewczyny stoją. Dzika zwierzyna, no. Dzika! To wszystko dzięki temu asystentowi tutaj. On nam No, podpowiada. powiem Ci, że ona wygląda trochę jak dzik. Dzika zwierzyna. Tylko blond dzik. I jak zainstalujesz tutaj butlę w miejscu koła, czyli ona nie zajmuje Ci wtedy w ogóle miejsca na pacę, bo koło jest pod spodem, ta butla ma 100 litrów, no to jeździsz tak naprawdę za połowę tego, można przyznać. Czyli to jest teraz, mamy 16,3, to jest tak jakbyśmy spalali 8. I bardzo często właściciele ramów dokładnie to sobie robią, czyli wrzucają tam instalację gazową, tam butla, cały asortyment pod maskę i jeździ. Jak kupujesz takie auto i płacisz za nie circa po sprowadzeniu 300, no to już to zużycie paliwa gra drugorzędną rolę. Niemniej moim zdaniem akurat warto zainwestować w to gazidło, bo przynajmniej masz takie poczucie, że i masz 100 litrów gazu i oprócz tego masz albo 95, albo ponad 120 litrów w zbiorniku paliwa, bo powiększony zbiornik ma chyba 125 litrów paliwa. Więc wyobraź sobie 100 litrów gazu plus 125 litrów paliwa, to nawet przy zużyciu 20 litrów jednego i drugiego robisz ponad 1000 kilometrów. A już chciałem powiedzieć, że dojedziesz do Radomia. O ile Radom jest gdzieś we Włoszech. We Włoszech. Dawaj, odpalaj nasz soniometr. Soniometr. Proszę, tu jest slow, żeby lepiej nam on wtedy Dobra, tak ale nie najpierw szybko... to mu daj mu. A, przepraszam, bo ja włączyłem tutaj limiter biegów. I jak na dom na kołach, to zajebiście cicho. Odezwałeś się i wszystko popsułeś. No to normalne, ale już widzieliśmy. Widzisz, ale widzisz, To było stary 70, a nie, to było 65. 67, a tu na betonie, a 65 tam mieliśmy wcześniej. Zajebisty A żeś wynik. marudził, że będzie lipa. Nie, I bo co? silnika nie nadal to są takie drobne szumy, to nie jest szum, który Tak. Ci przeszkadza. Ale jak na taką krowę
Jak na taką powierzchnię czołową, jak na te szczudła, na których on stoi, to jest fenomenalny wynik. To ja jestem w My szoku, mamy samochody powiem ci. osobowe, które mają takie wyniki. Gorsze. Gorsze, 67, 68. Fantastyczne. Czuć troszeczkę ten powiew wiatru, nie? Że on tak trochę go... Jak z Nie? boku dostanie tego wiaterku trochę, no to jednak na tym zawiasie się lekko potrafi ugiąć. Bardziej go już obniżyć nie możemy, bo to już jest maksymalnie obniżone do jazdy autostradowej. I to- On jest teraz w trybie aero. I to Teraz te- oszczędza paliwo, pamiętaj. Tak, to jest teraz wyjechał Teraz ten jadę spoiler. stabilnie, więc odciął 4 cylindry, wyjechał spoiler od dołu, zawieszenie obniżyło się o całe 1,5 centymetra i teraz, Piotrek, jedziemy i oszczędzamy wachę. No jakąś łyżeczkę. Nie, ja się spodziewam tutaj, Dwóch łyżeczek. oj stary, myślę, że 2,5 to będą. 2,5 łyżeczki. No, strzykaweczka. Ciekawe. No słuchaj, w teście długodystansowym no to byłaby już jakaś ilość. Konkretna. Konkretna. No teraz słuchać trochę te szumy tutaj. Tak. I Ale- powiem Ci, 8 bieg to jest niby, nie? I tylko 118-120 na godzinę i jednak 2000 obrotów ma silnik. To tak sporawo, myślałem, że to będzie takie 1300-1400, że to jest taki jak nadbieg sam mocny. wspomniałeś na początku, no mamy tu skrzynię ZF-owską, ale oprogramowaniem zajął się RAM. Tak. Także może muszą coś poprawić, a może on jest przygotowany bardziej właśnie na rynek europejski i tam nie jeżdżą tak szybko. Ale czujesz, że jedziesz gabarytem, co? Czujesz. No i on w takich warunkach wiadomo, że nie prowadzi się jak SUV, on nie prowadzi się też jak pick-up typowy, przez to, że nie ma tam piór, on jakoś nie podskakuje, nie jest głośny, jest bardzo komfortowy, natomiast czujesz te delikatne takie wahnięcia, tak bym powiedział, na tym pneumatycznym zawiasie. Jednak rozstaw gigantyczny osi, długość całego nadwozia robi swoje i bardziej powiedziałbym, że jedzie jak autobus tutaj. Najpierw jak wjeżdżasz na nierówność, to czujesz, że bujnęła przednia oś, a dopiero po chwili czujesz, że bujnęło tą tylną osią. No i to było cały czas 115-120. 12,8. Naprawdę 120 nie przekroczyłem. Tam było 118, 120, teraz jak zjeżdżaliśmy 113, prawie 13 litrów wachy. No to już mieliśmy kiedyś taki Dobrze, test. że nie diesel, bo diesel jest teraz drogi. Tak, to już mieliśmy kiedyś taki test, nie? Że jak jechały 140, to palił 14. To był Range Rover, tak? Możliwe. No to tutaj jest podobnie. 12,8 litra. Dlatego mówię, gaz nie jest tutaj głupim pomysłem. Przeciwnie, powiedziałbym, że to jest jeden z niewielu samochodów, Do którego trzeba to do założyć. którego naprawdę warto to zrobić. I to nawet mówię, to nie chodzi o to, że Cię stać, ale no wyobrażasz sobie zatrzymywać się na stacji No to chwilę. no nawet przy takiej spokojnej jeździe, to jest co powiedzmy co 600 km i po tych 600-700 km lać wachę za 600, 7. Średnio, nie? No średnio. Różnie podają przyspieszenie. Czasami to 6,4, innym razem 6,6, sporo zależy od wersji. Czy to jest ten Rebel? O! Znasz drugiego pick-upa, w którym można spalić laka? Oj, oj, oj. Szczerze? No. Znam. Szybko nie było. 7,94. Trzymam telefon. O Jezu, ja to nagrałem. Zabierz to ode mnie, to ty powinieneś. Dawaj mnie to. Jak ty prowadzisz, to ja ci mierzę. Z jego wina. Już? Ready? Ja tak. O, aż mi okulary spadły, ty. No 7,9. Ale 7,9 czy 7? 7,9. O Jezu, to 8 sekund. No to coś To tutaj... trudno będzie uzyskać lepszy rezultat, tak ci coś powiem. tutaj- Jeszcze spróbuję włączyć kontrolę trakcji i zrobić to jeszcze inaczej, wiesz, tak mniej brutalnie. Jesteśmy na szczęście na pasie startowym lotniska. $7,78.
No, to prawie 8 sekund. No to Na troszkę. pewno nie jest to troszkę 6,5 lepiej. sekundy. No nie, coś tutaj... Ale te 395 koni dźwiga tutaj 2,5 tony, mordo. No właśnie, nie ma więc cudów. to też trzeba brać pod uwagę. 2,5 No. tony i 3 koni aktualnie. I mamy jeszcze wersję Limited, która ma schowki w burtach, która ma no jest harmany kardony. Jest dopasiony. Tutaj sama skóra z krów, które zabito do uszycia wnętrza, to waży z pół tony. Dziki, co? Nie, Dzik jest dziki, dzik jest zły. Kurde, pick-up, który pali kapcia. No po prostu coś niesamowitego. Za to naprawdę kocham te amerykańskie V8, te Hemi, choć to już nie są Hemispherical, tylko pozostała z tego tylko nazwa. Ale brzmienie, lekkość, z jaką on nabiera tej mocy, nie jest spektakularnie szybki, umówmy się. Jest, ale nie oczekujesz prędkości tutaj w no tym jak chcesz samochodzie. szybkiego no. pick-upa, to kup sobie wersję, która ma 702 konie, Tak. ponad 6 litrów, jest doładowana i tu naprawdę zgnieciesz 911 przy starcie spod świateł. Ale to już Ale jest moim musi zdaniem być gość wtedy nonsens. co? Ale moim zdaniem to już jest, wiesz, trochę nonsens. Ten Nie, samochód no bez bawi przesady. i cieszy najbardziej wtedy, kiedy jedziesz sobie nim 5 dyszek, masz otwarte okienko, wystawionego łokcia na zewnątrz i po prostu tylko korzystasz. Korzystasz z tego, I że niczym się jesteś nie królem przejmujesz. na szosie i wszystko, co na zewnątrz, masz po prostu w pompce. Ty nie wyjechałeś się ścigać, ty wyjechałeś na tą drogę, żeby po prostu na niej rządzić i królować. Uwielbiam ten wóz. Jest totalnie bez sensu na polskie drogi, chyba że jeździsz głównie trasę, chyba że mieszkasz na wsi, chyba że masz rancho, chyba że jest mały ruch na okolicznych drogach i nie jeździsz nim do sklepu po bułki, ani nie musisz zawracać pod szkołą dzieci na 2 pasach na 18 razy. Bo to nie jest zawracanie, tylko tak jak powiedziałem, to jest cumowanie w porcie. Tak, i już trzeba mieć patent na łódź. I trzeba mieć już tutaj patent na łódź. Ale jest ten samochód magiczny, jest czymś zupełnie innym. Budzi uśmiech na twarzy, on Cię po prostu cieszy. Mimo, No właśnie chciałem się Ciebie zapytać, kiedy ostatni raz jeździłeś takim samochodem, żeby No. Ci się tak gęba cieszyła? zobacz ile my dzisiaj o nim powiedzieliśmy. I popatrz, że tak Ciebie cieszy ten samochód, Piotrek, że nawet się nie zamieniłeś ze mną za Ja się nie kierownicą. zamieniłem, wiesz dlaczego? Nie, bo ja będę tym jeszcze sam- nim bo wracał. ja jeszcze nie będę wracał. I powiem Także Ci... chcę, żebyś Ty się dzisiaj nim nacieszył. To dziękuję Ci bardzo, bo to są naprawdę momenty, kiedy mijasz takiego tira i czujesz się tak jak on. Nie? Nie tylko Ci do gruszki brakuje takie mobilki, jak tam trasa? No powiem Ci, na widok tego samochodu to z gruszką można zrobić co innego. Tak to jest ten rodzaj auta.